Cześć, witajcie na kanale Tort. Znajdziecie tutaj lekcje uczące Was malować obrazy krok po kroku, od zera do samego końca. Jeżeli spodobają nam się nasze filmy, zostawcie nam suba oraz kliknijcie łapkę w górę i dzwoneczek, żeby nie przegapić nowości. Zachęcam Was również do kliknięcia w link w opisie. Możecie zostać naszym patronem, czyli wspierać nasz kanał na naszym Patreonie. Oraz możecie znaleźć więcej naszych obrazów, które tworzymy na bieżąco w naszym sklepie Etsy. A teraz zapraszam Was do obejrzenia materiału. Cześć! Dzisiaj namalujemy bardzo bogaty w kolory, fajny pejzaż razem. Więc zaczniemy od powyciskania farb. Na pewno przyda nam się czarny. Tutaj to niebo będzie takie mocno burzowe, mimo że wciąż kolorowe. Wyciskamy sobie niebieskości. Tutaj będzie Ultramarine Green. To jest ten taki niebieskawo, trochę podchodzący pod zielony kolor. Wyciśniemy sobie błękit. Taki standardowy niebieski. Biel. Bieli troszkę więcej. Ona nam się przyda w przypadku, gdy będziemy robić chmury i rozjaśniać różne partie nieba. Pojawi się też żółta ochra, a nawet rudy. Burnt Sierra. Dobrze. Weźmiemy sobie jakiś większy, miękki, płaski, nylonowy pędzelek i zaczniemy od tutaj góry. Najpierw zmieszam niebieski z czarnym oraz dodamy trochę błękitu i powstanie nam taki szaro-niebieski kolor. I pierwsze te partie tutaj w narożnikach, zarówno tutaj, jak gdzieś tutaj i właściwie ok, wypełnimy sobie tymi ciemnymi kolorkami. Znowu niebieski, trochę czarnego, błękit, mieszamy i dorabiamy sobie troszkę więcej. I zaczynamy od tych ciemnych rogów. Na środku będzie trochę jaśniej, zaraz zobaczycie. To jest, tak jak już mówiłem, podkład, także na początku dopiero wypełniamy pierwsze warstwy, będą później poprawione przeze mnie jeszcze szpachlą i gąbeczką. I teraz tak, tutaj u góry przejdziemy już sobie pomału z tych ciemnych, zobaczcie, póki to jest mokre, mogę to jeszcze fajnie ze sobą wymieszać jedno z drugim. Tak samo z drugiej strony. O, do takich delikatnych świateł. I tutaj chcę, żeby była chmura, więc znowu przejdę trochę do cienia, żeby ładnie kontrastowała jasna chmura z ciemnym podkładem z tyłu. Dobra. Tutaj zrobimy sobie podkłady jaśniejsze z żółtej ochry i z bieli. Ja tu mam naszkicowane jakieś drzewka, ale tak naprawdę będzie mi je łatwiej już sobie namalować na tym podkładzie. Także nie będziemy tych drzewek omijać, tylko od razu je sobie ładnie zakryjemy. Tak. Dołożymy tutaj też tych rudych kolorków. Biel z rudym. I przy tych domkach spróbuję już tak to zrobić, żebym je widział. Nie chcę już ich drugi raz szkicować, więc po prostu brzegiem pędzla przejadę dookoła. A tutaj
Zaraz sobie zrobimy przejście. Tutaj też jest ten domek, trochę go ominiemy. Ok, i tu znowu wejdziemy sobie w niebieskości, tym razem już czystszy niebieski. I pomału do coraz ciemniejszych. Na samym końcu tutaj dodam czarnego do tego niebieskiego, żeby już mocniej się to ściemniło. I robimy przejście od tego czarnego do tych troszkę jaśniejszych niebieskich. Domek staramy się ominąć. Powchodzę sobie tu między te domki. Tutaj na samym spodzie też bym chciał, żeby było niebiesko i zrobimy sobie ładne przejście z tych niebieskości do tego nieba. Wymieszamy na mokro niebieski z tymi kolorkami chmur i dodamy troszkę bieli, żeby ładniej to przechodziło. I tutaj spróbujemy stworzyć efekt takiego światła bijącego z tyłu, też jasnym niebieskim wpadającym zza tego domu. Super! Mój podkład na niebo jest właściwie gotowy. Teraz zrobimy od razu podkłady na wszystkie te trawy, które pojawią się na dole, a na samym końcu przejdziemy do chałupek. Więc właściwie te moje trawy w wypadku tego obrazu będą głównie jasno-brązowe. Dlatego nałożę sobie po prostu biały pomieszany z tą żółtą ochrą i troszeczkę z domieszkami niebieskości. To będzie mój taki główny tutaj podkład. Tutaj leci płotek. Żeby ten płotek wciąż było trochę widać, mogę dodać więcej wody i jak zrobię to takim przezroczystym kolorem, to mniej więcej będzie widać jego zarys. Będę mógł sobie to zaraz poprawić pędzelkiem, żebyśmy go nie zgubili z oczu, bo już całkiem fajnie sobie tą perspektywę tutaj zaznaczyłem. I przechodzimy dalej. Pod płotkiem na pewno znowu pojawi się trochę tych żółtawych brązików. Tutaj będzie leciała dróżka. Tutaj sobie też wprowadzimy w rogu trochę tej ochry, żeby się ładnie to wszystko ze sobą potem łączyło. I na środku tego więcej bieli, plamka z bielą. I robimy tak samo bielą tutaj dookoła przejście już do kolorów dróżki. Ta żółta ochra z bielą tworzy nam taki fajny kolor piaskowy, więc jest perfekcyjna na tego rodzaju połączenie. I cała moja dróżka jest już zarysowana. Teraz jeszcze mimo wszystko docisnę trochę ciemnej zieleni na paletę, żeby ładnie mi się tutaj łączył ta żółta ochra z zielenią. O, i zobaczcie, będę miał fajne, łagodne przejście. Dodam też trochę niebieskości, żeby trzymać się tych kolorów tego tła. Będzie taki bardziej morskawy zielony. A tutaj nawet przejdziemy całkiem, już w takie mocniejsze te niebieskości. To będzie też cień, który rzuca płotek na dobrą sprawę. Tutaj pod samym płotkiem też będzie tego trochę więcej. Możemy też pomieszać troszkę to ultramarine green
też będzie trochę ciemniejszy kolor, wzmocni nam się to i zrobimy cień aż do tamtej chałupki. Ok. Użyjemy tych samych kolorów pomieszanych jeszcze z tym żółtym brązem tutaj, w tym rogu. I od tego będziemy przechodzić już do tych innych. Z przodu dodam czarnego. Z przodu chcemy, żeby jak zwykle było trochę ciemniej i pokazać w ten sposób dystans i kontrast. To na podkład jest bardzo fajny pomysł. Tak samo tutaj trochę sobie zejdziemy, pokażemy jakieś cienie pod trawkami, które tu później namalujemy. Jak chodzi tu o tą górę, to zrobimy sobie zieleń z bielą i z brązem. Takie bardziej pastelkowe, leciutko wchodzące w zieleń, brązowawe kolorki. Jako połączenie już takie łagodne z tą dróżką. I wypełnimy sobie tym to, co nam zostało między drogą a tym płotem. Jeszcze trochę dodamy tutaj takich trawek, powklepuję końcówką pędzelka. O, i samą tą górę, żeby pokazać też, że jest trochę jaśniejsza trawka, bliżej nieba, też dodamy sobie ton z bielą. I teraz chciałbym, żeby to, co tutaj zostało, było taką mocną, jaskrawą żarówką. Ja tutaj nie wyciskałem pomarańczu, ale wyciśniemy sobie jasny czerwony i pomieszamy go sobie w niektórych miejscach zarówno z rudym, jak i z żółtym. W ten sposób będzie nam łatwiej nawigować tak naprawdę, jaki odcień tego pomarańczu chcemy. Bo gdybym wycisnął taki prosto z tubki, to on by był właściwie jednakowy wszędzie. Także zdecydowanie ładniej to wyjdzie, jak sam stworzę ten kolor. I tak, czerwień, żółć, trochę rudego i robimy pierwsze podkłady w tych miejscach. Jak chcę, żeby mi się gdzieś trochę to bardziej świeciło, dodaję żółci. Jak chcę, żeby było ciemniejsze, będę dodawał rudego. Nasze pierwsze mocne podkłady pojawiają się w tych miejscach. Tutaj dodamy trochę więcej żółci. Muszę jeszcze troszkę jej więcej wycisnąć. Tu jest mocne światło, tak samo jak ta nasza biała chmura, też musimy się trzymać tego, że tu jest jaśniej po tej stronie. Więc dodamy bieli do tego wszystkiego. Tutaj będzie najmocniejsze to światło. I pomału będzie sobie tutaj łączyło się dookoła z tymi ciemniejszymi kolorami. Więc tutaj trochę tych rudości jeszcze powcieramy dookoła tego. Super. Ok, świetnie. Mamy cały podkład. Zostały nam tylko domki. Do domków zmieniam pędzel na trochę mniejszy. Weźmiemy sobie mniej więcej taki. Będzie wygodnie nim operować. Jeżeli chodzi o domki, biorę rudy kolorek, mieszam go delikatnie z czarnym. To nam da taki szaro-brązowy kolor i najpierw chcę, żeby moje te dachy miały taki mocny, ciemny podkład. Wypełniamy to. I końcóweczką, żeby było troszkę cieniej, w tym miejscu drugą stronę dachu. W tym miejscu też będzie ciemniej. Ten daszek właściwie zrobimy
zrobimy w taki sposób, moment. Tak, zrobimy tutaj małe przemeblowanie. Ten daszek będzie leciał w taki sposób. Tak. Widzicie, zapomniałem w tym miejscu dodać jeszcze trochę tła, więc sobie tym mniejszym pędzelkiem od razu go tu wprowadzimy. I nawet skrócimy trochę ten dach. Tak naprawdę to wyjdą nam tutaj takie fajne krzaczki na trzecim planie dzięki temu. To jest bardzo fajny pomysł. Dodamy ich trochę jako kontynuację. I przejdziemy do koloru ścian. Kolor ścian zrobimy z rudego oraz białego. Jeżeli gdzieś tam troszkę nam się przypałęta też niebieskiego, to może nawet lepiej. Najpierw ścianę ciemniejszą. Do prawej strony dołożymy troszkę bieli. Niech ona się miesza, ładnie przechodzi w inny kolor z cienia. Tym samym kolorem boczek dachu. Ok. I tak samo postąpimy z tą ścianą. Na podkład to będzie całkiem fajny kolor. Zrobimy to samo z tą. Teraz dokładam bieli i zrobimy wszystkie jaśniejsze ściany tym samym kolorem, tylko jaśniejszym. Więcej bieli. On na kamerze może wyglądać jakby był biały, ale w rzeczywistości jest to taka biel antyczna, trochę przemieszana z szarościami, z delikatną domieszką tej rudości i będzie wyglądała bardzo fajnie. Dokładam wodę. Powtarzam to samo na tej chałupce. Dobrze. Pozostały nam dachy. Dołożymy troszkę żółci i czerwieni, żeby zrobiło się nam delikatnie bardziej pomarańczowo. I takim kolorkiem zrobimy tutaj boczną ściankę tego dachu. A jeżeli chodzi o ten dach, to jeszcze dodamy trochę czerwieni i rudości. Na tych dachach mamy też kominy. Zrobimy sobie na razie uniwersalny podkład na kominy, żeby ładnie to zakryć, a potem będziemy się bawić i eksperymentować. Pozostały nam jeszcze tutaj takie krzaczki, które zaplanowałem, więc zrobimy je z tej z czerni i z tej niebieskiej ultramaryny, takie mocno ciemne, będą nachodziły na te domki. Końcówką pędzelka powstukujemy takie większe detale. I chciałbym tutaj stworzyć troszkę mocniejszy kontrast, więc jeszcze tym samym kolorem wzmocnimy cienie w kilku miejscach.
Tak samo z prawej strony. Teraz poprawimy jeszcze też cienie w tych miejscach, gdzie będzie nasz płotek. Tu musi być zdecydowanie troszkę ciemniej. I postaramy się zrobić to coraz cieńsze, dlatego że ten płotek tam troszkę dalej nam ucieka. O, więc będzie też oczywiście cieńszy, mniejszy ten cień od niego. I jak już mowa o płotku, to przy okazji na czarno, żeby było ładnie widać na tym wszystkim, co będziemy malować, zaznaczę sobie, tak jak go tutaj zaplanowałem, żeby nam gdzieś nie zaginął. Woda, dużo wody, troszkę farby i delikatnie końcówką pędzla zaznaczam sobie te linie, które jeszcze widzę prześwitują od ołówka. I jeszcze te boczne linie za chwilkę zrobimy. I druga. Dobrze. Jeżeli jeszcze nadal jesteśmy w temacie podkładów, to ostatnią rzeczą, którą bym sugerował, będą okna i drzwi, wypełnione na razie na czarno. Dokonałem jeszcze paru poprawek i myślę, że podkład jest w pełni gotowy. Zapraszam do oglądania kontynuacji.